Media społecznościowe służą nie tylko do tego, aby przeglądać różne treści, ale dla wielu osób stanowią narzędzie do wyrażania siebie. Mają ogromną siłę oddziaływania. Z drugiej strony bardzo często kreujemy swój wizerunek, a niektórzy czasem tworzą go na nowo, żeby spełniał wszystkie kryteria perfekcyjności. Dlaczego jest to dla nas tak ważne? Dlatego, że zwłaszcza w młodym wieku to, jak odbierają nas inni i co o nas powiedzą, jest nieraz ważniejsze niż cokolwiek innego. W tym filmie pokażę Wam pewne zagrożenia z tym związane, ale także sprawdzone sposoby, jak można poradzić sobie z presją, którą odczuwamy, oglądając czyjeś idealne profile. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, zapraszam do oglądania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału. Zaczynamy! Jest pewna koncepcja naukowa pana, który nazywał się Erving Goffman, mówiąca o tym, że szeroko rozumiana strefa publiczna, do której możemy także zaliczyć media społecznościowe, to jedna wielka scena, na której ludzie są po prostu aktorami i codziennie w różnych sytuacjach odgrywają określone role. Rola danego aktora jest napisana w oparciu o indywidualny scenariusz, w którym oczywiście uwzględnieni są także inni aktorzy, przy czym jedni muszą dostosowywać się do drugich. Czyli relacje między ludźmi mają charakter spektaklu teatralnego albo planu filmowego. Każdy aktor wciela się w swoją rolę i gotów jest zrobić wszystko, aby jak najlepiej zaprezentować się swojej widowni. Jego celem jest także wywołanie u odbiorców określonych reakcji, a najlepiej aprobaty i oklasków. I podobnie jest z różnego typu serwisami internetowymi. Kiedy przeglądamy różne informacje na temat innych osób, warto pamiętać, że nie wszyscy, ale całkiem spora grupa osób zamienia się w takich aktorów, którzy ubierają maski i wychodzą na scenę. Głównym, a czasem jedynym celem jest wtedy to, aby dobrze się zaprezentować i wywrzeć jak najlepsze wrażenie na innych. W tym celu używa się bardzo różnych środków służących najczęściej manipulacji. O sposobach, dzięki którym można ulepszyć, w cudzysłowie, na przykład swoje zdjęcie w różnych programach komputerowych albo o filtrach, które można użyć podczas nagrywania, wiecie już na pewno dużo i nieraz widzieliście galerię zdjęć, na przykład przed i po Photoshopie. Ale jednak wciąż wiele osób wierzy w to, co widzi, a obrazy, które zobaczymy, zostają już w naszej głowie i z czasem powstaje z nich taki niedościgniony wzór, który jednak chcielibyśmy naśladować. Pojawia się tu bardzo poważne zagrożenie, bo często zapominamy, że ten wykreowany wizerunek, z którego na przykład młoda osoba chce brać przykład, prawdopodobnie jest odpowiednio wyreżyserowany. A celem tych działań jest podniesienie atrakcyjności profilu, nierzadko też czerpanie korzyści finansowych z tym związanych, a niekoniecznie przedstawienie rzeczywistości takiej, jaką ona jest naprawdę. W konsekwencji pojawia się coraz większa grupa użytkowników mediów społecznościowych, którzy uważają, że nie są w stanie dorównać wirtualnym znajomym albo znanym postaciom z telewizji czy z YouTube'a. Oglądając te przerobione zdjęcia i wyreżyserowane filmiki, dużo, szczególnie młodych osób, zadaje sobie pytania: ale w czym ta osoba jest lepsza ode mnie? Albo dlaczego ona ma tak łatwe życie i szczęśliwe, a ja nie? Zapominając o tym, że spora część tego, co widzą, nie wygląda tak w rzeczywistości. Zauważcie, jak często wypływają informacje na temat znanych osób, gdzie wydawałoby się, patrząc na ich media społecznościowe, że mają idealne życie, a w pewnym momencie wychodzi na jaw, że jest zupełnie odwrotnie. Ale dlaczego tak jest? Jest coś takiego jak oddziaływanie społeczne. Pod jego wpływem ludzie są skłonni do zmiany swoich zachowań, opinii i postaw, nawet wbrew temu, co tak naprawdę myślą. Przejawia się to m.in. w tym, że jest naprawdę duża grupa osób, która bez większej refleksji po prostu ulega normom i zasadom narzucanym przez większość, na przykład w internecie. I robi to tylko po to, aby uzyskać akceptację jakiejś większej grupy. W tym celu naśladują zachowania innych, zamiast zachowywać się tak, jak sami uważają. Są ulegli różnym wskazówkom i sugestiom, które nie zawsze są dla nich dobre. I teraz pytanie do Ciebie, drogi widzu, czy wiedząc, że tak jest, że siła społecznego oddziaływania jest tak duża, zastanawiałaś się kiedyś, jak bardzo dla Ciebie jest ważne to, co mówią inni,
a jak ważne jest dla Ciebie Twoje własne zdanie na dany temat. Bo jeżeli okaże się, że swoje poglądy, a nieraz swój nastrój uzależniamy od tego, co zobaczymy czy przeczytamy w mediach społecznościowych, to warto jednak zastanowić się, czy wszystko to, co ludzie publikują, zawsze jest prawdziwe, albo w jakim celu nieraz publikują lekko przekłamane informacje. Często zależy to od typu osobowości. Warto być w tej kwestii uważnym, zwłaszcza jeżeli traficie na lansera. Lancer to osoba, która prezentuje się w sieci, bo niekoniecznie musi tak być w rzeczywistości, jako bardzo atrakcyjna, bogata, która śledzi nowoczesne trendy, nosi ubrania tylko dobrych marek i często podróżuje w fajne miejsca. Głównym celem takiej osoby jest wykreowanie swojego wizerunku i zdobycie uznania nie dzięki temu, kim jest, ale wyłącznie przez to, co posiada. Jest też na przykład typ imprezowicza, który czuje nieustanną potrzebę pokazania światu, jak dobrze potrafi się bawić. Relacjonuje na bieżąco imprezę, w której uczestniczy. Zamieszcza mnóstwo informacji o tym, jak bardzo rozrywkowym jest człowiekiem i ilu ma znajomych. Ale zdarza się też, że takie osoby niekoniecznie są na jakiejś fajnej imprezie, tylko po prostu używając różnych efektów, tworzą zdjęcia, a nawet filmy, sprawiające jedynie wrażenie, że dużo się dzieje, a tak naprawdę stoją sami przed aparatem lub kamerą. Ocencie sami, czy to ma sens. W mediach społecznościowych możecie też spotkać osobę, którą cechuje postawa narcystyczna, czyli zorientowana głównie na siebie. Takiej osobie inni użytkownicy są wręcz niezbędni do nieustannego potwierdzania, jaka jest wspaniała, potwierdzania jej wielkości. To, co inni piszą na temat narcyza i jak reagują na przykład na jego zdjęcia, jest dla niego szalenie istotne. Pozostali użytkownicy internetu stają się dla niego lustrem, w którym cały czas poszukuje aprobaty własnej osoby. Na całe szczęście aż tak skrajnych postaw nie ma aż tak dużo, ale warto na nie uważać. Czy można zatem coś zrobić, żeby nie ulec tej presji, a jednocześnie mieć fajne życie i dobrych znajomych? Oczywiście, że tak. Po pierwsze, na pewno są sytuacje, w których jesteś asertywny, więc pracuj nad tym, aby wzmocnić swoją asertywność. W świecie, zwłaszcza w świecie wirtualnym, w którym mamy wrażenie, że powinniśmy spełniać różne niedoścignione wzorce, mamy do wyboru 3 zasadnicze sposoby reagowania. Możemy być ulegli, agresywni albo właśnie asertywni. I chyba każdy z Was czuje już, który wybór byłby najlepszy. Człowiek uległy godzi się na wszystko, co jest mu narzucone i boi się wyrazić własne zdanie. Agresja z kolei jest przeciwnością uległości, wiąże się z atakiem na kogoś i też nie stanowi dobrego rozwiązania. Z kolei asertywność, wbrew powszechnej opinii, nie jest tylko umiejętnością mówienia nie. Być asertywnym to znaczy wiedzieć, że masz prawo do tego, żeby mieć swoje zdanie i nie bać się tego, żeby w różnych sytuacjach je wyrazić. Nie na wszystko musisz się godzić. Asertywność opiera się na tym, że każdy z nas myśli samodzielnie i ma prawo do własnych przekonań. Z tego też wynika prawo, aby samodzielnie podejmować niektóre decyzje. Nie musisz zawsze chodzić tam, gdzie idą wszyscy. Nie musisz zawsze śmiać się z tego, z czego śmieją się wszyscy. Nie musisz w mediach społecznościowych zamieszczać takich samych zdjęć jak inni. Osoby asertywne szybko zdobywają przyjaciół. Poza tym asertywność oznacza też, że masz prawo do swojej prywatności. Są osoby, które publikują na różnych portalach niemal wszystkie szczegóły swojego życia. A Ty masz wybór. Może warto chronić swoją prywatność, zwłaszcza, że zdjęcia raz zamieszczonego w internecie możemy już nigdy nie odzyskać na własność, bo nie wiemy, ile osób i gdzie zdążyło je już skopiować. Po drugie, oczywiście niejednokrotnie będziesz widział w internecie coś, z czym się zgadzasz, do czego chciałbyś dążyć, będziesz widział efekt, który jednak Tobie trudno osiągnąć. Wtedy pomyśl o tym, że być może osoba, którą obserwujesz i podziwiasz, nie robi nic innego, tylko zajmuje się tą jedną konkretną rzeczą. Albo też stoi za nią sztab ludzi, którzy jej pomagają już poza kamerą. Wtedy nie można porównywać swojej sytuacji do sytuacji takiej osoby. Gdybyś miała sztab ludzi do pomocy, też byłoby Ci łatwiej. Znajdź wówczas kogoś, kto jest w podobnej sytuacji do Ciebie i osiągnął to, co Ty chciałabyś osiągnąć. Wówczas wskazówki tej osoby mogą być rzeczywiście przydatne i mogą doprowadzić Cię do celu. Po trzecie, zdarzyło mi się kiedyś spotkać osoby,
które chciały być obecne w mediach społecznościowych, tak jak ich rówieśnicy. Kreowali swoją postać, która nie do końca była zgodna z prawdą i nie czuły się z tym dobrze, no ale skoro wszyscy tak robią, rozwiązanie tego problemu może być bardzo ciekawe nawet dla Ciebie. Zastanów się, jakie zajęcia byłyby dla Ciebie naprawdę interesujące i wniosłyby pewną wartość do Twojego życia. I nie musi to być coś, co wszyscy lubią robić, tylko coś, co jest ważne dla Ciebie. Hobby. Może z czasem odkryjesz swoją pasję, czyli zajęcie, które naprawdę Ci daje dużo radości, satysfakcji i pomoże wypełnić wolny czas. Odkrycie w swoim życiu jakiejś pasji ma co najmniej dwie zalety. Po pierwsze, z czasem będziesz mógł znaleźć fajnych ludzi, którzy lubią robić to, co Ty. Może nawet razem stworzycie coś ciekawego i w ten sposób znajdziesz dobrych znajomych. Po drugie, dzięki ciekawemu zajęciu, które sobie znajdziesz, będziesz miał ciekawy content na Twoje media społecznościowe, czym będziesz mógł się dzielić z innymi, a przy okazji przyciągniesz osoby, które będą miały podobne zainteresowania, co z czasem może przerodzić się w naprawdę fajne i trwałe znajomości. Trzecią zaletę docenisz, gdy będziesz szukał jakiejś pracy na wakacje lub pierwszej pracy po ukończeniu szkoły. Otóż w tych czasach większość pracodawców sprawdza profile społecznościowe kandydatów. Jeżeli będziesz miał tam materiały takie same jak Twoi rówieśnicy, to niczym się nie wyróżnisz. Natomiast pokazując, że w wolnych chwilach zajmujesz się czymś ciekawym, oryginalnym lub po prostu masz jakąś pasję lub hobby, to niesamowicie zwiększasz swoje szanse na zdobycie pracy, którą naprawdę chcesz wykonywać. Podsumowując, moim celem w tym filmie było pokazanie Wam, że trzeba do wielu treści, które można znaleźć w mediach społecznościowych, podchodzić z dystansem, a nawet krytycznie. Czytając czyjąś wypowiedź albo oglądając jakieś zdjęcia, warto najpierw zastanowić się, czy to jest prawda, czy może fałsz. Bądźcie czujni i pamiętajcie, że w tym czasie, kiedy inni tworzą swoje idealne zdjęcia na profile społecznościowe, Wy możecie budować swoje szczęśliwe życie w realu. Do zobaczenia.